Witam Państwa serdecznie w imieniu Matemy. Chciałbym przedstawić podstawy metody naszej pracy z dziećmi, która sprawiła, że 30% w grupie 500 przedszkolaków w wieku 6 lat mnoży, a 70% dodaje i odejmuje w zakresie 100. Jak my to robimy? Dzielimy dzieci na małe grupy, maksymalnie 6-osobowe, biorąc pod uwagę nie tylko wiek, ale również umiejętności. Umiejętności dzieci decydują o tym, kto jest w danej grupie. Jeśli wszyscy liczą do 20, to my uczymy liczenia do 100. Z jednej strony dzieci się nie nudzą, a z drugiej szybko nabierają nowych umiejętności. Stworzyliśmy autorskie narzędzia do pracy z dziećmi, dzięki czemu mogliśmy przeskoczyć sztuczną barierę braku umiejętności pisania. Dotychczas dzieci w przedszkolu mogły uczyć się tylko takiej matematyki, która nie wymagała umiejętności zapisu. Więc dzieci uczyły się i uczą jedynie liczenia do 10. Na tle efektów naszej pracy to niewiele, prawda? Autorskie karty i zabawy uczą dzieci zapisu działań matematycznych, nie wymagając od nich tej umiejętności pisania. Dzięki temu następują ogromne akceleracje umysłowe, bo coś, co było do tej pory zarezerwowane tylko dla starszych dzieci, mimo tego, że młodsze dzieci są na to gotowe, było sztucznie tłumione przez barierę, jaką jest umiejętność pisania. Udało nam się ten problem rozwiązać. Nasze dzieci, idąc do szkoły, i znają, i rozumieją, i stosują zapis matematyczny, a w klasie muszą jedynie nauczyć się samodzielnego zapisywania tych umiejętności w zeszycie. W ten sposób uwaga dzieci nie jest rozpraszana na opanowanie tej trudnej umiejętności. Przecież nasz gatunek jest od 200 000 lat na Ziemi, a liczy od 30 000 lat, a pismo wynalazł dopiero 6 000 lat temu. A więc długo później, po opanowaniu umiejętności liczenia. Uznaliśmy, że pójdziemy tą samą drogą co ewolucja. Unikatowa kompozycja pomocy dydaktycznych, tych kupionych od innych producentów, jak i tych opracowanych na własny użytek, sprawia, że dzieci mogą w sposób ciekawy, doświadczalny, często przesłonięty zabawą, uczyć się matematyki. Kluczowa dla metody jest rezygnacja z powszechnie stosowanej monografii liczby, jako formy nauki matematyki w pedagogice wczesnoszkolnej. Proces ten uznajemy za niezasadny, gdyż dziecko, poznając pierwszą liczbę w swoim życiu, czyli 1, jest ukazywane przez życie w towarzystwie zera i dwójki. Bo jak zrozumieć, czym jest 1 bez 2? Bez tego kontekstu nie da się rozróżnić jedynki od zera, jak jedynki od liczby 2. Dzieci od samego początku nie poznają liczby w środowisku sztucznie izolowanym, obcym od ich dotychczasowych doświadczeń życiowych, proponowanych przez teoretyków nauczania jako jedyne słuszne podejście do zagadnienia. Szkolna rzeczywistość nie bierze pod uwagę tego, że w skrajnych przypadkach różnica rozwojowa u dzieci wynosi 4 lata, a powszechnie 2, co nie jest uznawane za jakiekolwiek odchylenie. Fakt ten nie jest poddawany odpowiedniej refleksji, przez to nie wypływa żadne przygotowanie systemu edukacji. Wszystkie dzieci w pierwszej klasie są wrzucone do jednego worka, przeżywając liczne frustracje, traumy, żyjąc z niepotrzebnym poczuciem obniżonej samooceny, które rozlewają się jako niepowodzenia i to dosłownie na inne przedmioty szkolne, co jednocześnie zauważa pani profesor Edyta Gruszczyk-Olczyńska. Efekty naszej pracy są mierzalne. Dzięki kwartalnym ewaluacjom każdy rodzic wie, z jakim poziomem umiejętności zastajemy dziecko, a z jakim oddajemy pociechę w inne ręce. Dzięki temu rodzic może też sprawdzić, czego dziecko nauczyło się w pierwszej klasie, czy poprosić nauczycielkę o odebranie specjalnych, dodatkowych zadań dla ucznia, aby uczeń czynił nieustające postępy na lekcjach matematyki. Narzędzia statystyczne pozwalają na określenie tego, jak dziecko wypada na tle ogółu społeczeństwa. W tych trudnych przypadkach, kiedy dzieci uczą się wolniej od innych, rodzice są w stanie od samego początku, dzięki informacji zwrotnej, pomóc swoim ukochanym dzieciom. Nie przeżywać dramatu, jaki może się stać trwająca co najmniej 11 lat obowiązkowa edukacja matematyczna. Ponad połowa dzieci pisząca egzamin do 8-klasisty osiąga wynik 30%, co oznacza jedynie ocenę dopuszczającą. A teraz, żeby nie było tak pesymistycznie,
Możecie Państwo zaobserwować w tym materiale filmowym, ile w trakcie jednych zajęć, trwających jedynie 30 minut, dzieci są w stanie, dzięki rezygnacji z zapisu, wykonać samodzielnych przykładów. Na zajęciach widać, jak wielką potrzebę aktywności motorycznej mają dzieci, jak samodzielnie manipulują i zliczają przedmioty i ile przy tym sprawia im to radości. Jak łatwo zauważyć, gdy przedszkolaki mogą zagrać w grę planszową, używając przy tym nowych umiejętności, nie są świadome tego, że uczą się i utrwalają właśnie zdobytą wiedzę. Zgodzicie się Państwo, że chyba każdemu dziecku chcielibyśmy zaproponować taką naukę matematyki.